W miejscu, gdzie obecnie stoi okazały murowany kościół parafialny w Wiliszewie, jeszcze do stycznia 1945 roku stał niewielkich rozmiarów kościół drewniany. Jego rozmiary wynosiły może z 10 metrów szerokości i 20 do 25 metrów długości. Ściany kościoła wewnątrz były zrobione z bali ułożonych poziomo do czoła. Na zewnątrz natomiast kościółek obity był deskami, pionowo uszczelnionymi listwami pokrywającymi łączenia. Dach pokryty był gątem, deszczułkami z drewna. Gdyby nie wojna, nic by budowli tej nie zagrażało, jako że drewno mimo starości nie wykazywało żadnych ubytków. Było twarde i zdrowe. Na placu okalającym kościół, w lewym rogu od strony jeziora, stała piękna drewniana dzwonnica, tak pod względem akustycznym zbudowana, że brzmienie dzwonów słychać było na kilka kilometrów wokoło. Obok kościoła, z prawej strony, patrząc od szosy, stała drewniana, niewielkich rozmiarów kapliczka, która służyła do przechowywania akcesoriów pogrzebowych i innych sakralnych przedmiotów. Na miejscu spalonego podczas II wojny światowej drewnianego kościółka w latach 1950–1962 wybudowano według projektu architekta Kononowicza nowy, murowany, kształtem bryły i stylistyką nawiązujący do budowli neoromańskich. Konstrukcję kościoła opracował inżynier Szydłowski. Projekt został zatwierdzony przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie dopiero 3 lipca 1958 roku i to z wyłączeniem wieży. Wieża kościoła była dobudowywana w okresie późniejszym. Podczas wykopów pod budowę istniejącego obecnie kościoła odkryto szczątki ludzkie, co by wskazywało, że wokół kościoła położony był w przeszłości cmentarz grzebalny. Starania o budowę kościoła podjął ksiądz Walenty Wolski. Założył fundamenty w 1950 roku, po czym nastąpiła dłuższa przerwa. Lata powojenne, brak materiałów budowlanych, brak odpowiednich funduszy, brak zaangażowania państwa i władz samorządowych, trudności z siłą roboczą nie sprzyjały budowie obiektów kościelnych i sakralnych. Budowę podjął i doprowadził do końca ksiądz Feliks Nowak, odznaczający się niezwykłą przedsiębiorczością i posiadający już doświadczenie w budowaniu kościołów w tych trudnych latach. Dzięki temu i wsparciu parafian udało się dokończyć budowę w pierwszej połowie 1962 roku. Jedynym zabytkowym elementem, jaki pozostał z poprzedniego kościółka, jest nieczynny już spiżowy dzwon. Dzwon ten, zawieszony obecnie na wieży kościelnej, w czasie ostatniej wojny był na tułaczce. Niemcy wywieźli dzwon do Rzeszy, niewątpliwie z myślą przetopienia go na armaty. Dzwon ten został po wojnie odzyskany. Odnaleziono go w Austrii.
Jego tożsamość ustalono na podstawie zamieszczonych na nim napisów. Po jego odzyskaniu zawieszony został w dawnym miejscu, skąd w przeszłości rozbrzmiewały jego tony. Jednak zamiast w dzwonnicy wisiał na wysokości 15 metrów na 4 słupach spiętych z szyn kolejowych. Konstrukcję tę wykonali miejscowi parafianie według projektu i pod nadzorem bezpośredniego wykonawcy pana Antoniego Stachnika. Została ona zlikwidowana po zawieszeniu dzwonów na ich obecnym miejscu, to jest wieży kościelnej. Do czasu oddania do użytkowania nowego kościoła msze odprawiane były w kaplicy w organistówce. Konsekracji nowego kościoła dokonał prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 12 sierpnia 1962 roku.
W roku 1987 obchodom jubileuszu 600-lecia parafii przewodniczył kardynał Józef Glęb, prymas Polski. W kościele działają następujące grupy parafialne: asysta kościelna, bielanki, lektorzy, ministranci, młodzieżowa grupa modlitewna i żywy różaniec. W 1973 roku została zbudowana nowa plebania, budynek piętrowy. Znajduje się w niej kancelaria, mieszkania proboszcza i jednego wikariusza, drugi mieszka w tzw. organistówce. Księgi parafialne od 1945 roku, te najstarsze niestety niekompletne, zostały przejęte przez Urząd Stanu Cywilnego w Wieliszewie. W kwietniu 2006 roku, z okazji pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II, przed kościołem w Wieliszewie ufundowany został pomnik tego wielkiego papieża Polaka. Bryła kościoła jest trzynawowa, w stylu eklektycznym z elementami gotyckimi i romańskimi. Kryty blachą ocynkowaną, malowaną na czerwono. W prezbiterium wisi obraz Przemienienia Pańskiego z roku 1967. Górną część Rafaela kopiował Jan Molga. Na ścianach apsydy Jan Molga namalował postacie świętych. Po jednej stronie tabernakulum stoi krucyfiks z pasyjką dłuta nieznanego rzeźbiarza zakopiańskiego z 1996 roku, a po drugiej figura Matki Boskiej Fatimskiej. Prezbiterium przebudowano w 2001 roku i wyłożono marmurem. Na jubileusz 40-lecia konsekracji kościoła w 2002 roku wstawiono marmurowy ołtarz i ambonkę. Są również ołtarze w nawach bocznych: Niepokalanej po prawej i świętego Michała Archanioła po lewej. W kaplicy bocznej obok prezbiterium nad ołtarzem wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Są gipsowe płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej i 2 konfesjonały dębowe. Na wieży wisi jeden nieużywany dzwon, natomiast w 1998 roku zainstalowano dzwony elektroniczne. W kościele są wmurowane tablice upamiętniające budowniczego kościoła, księdza Feliksa Nowaka oraz poległych żołnierzy Armii Krajowej.